Mamy czwartek rano, 8 godzina. Jesteśmy w Batu. Właśnie sobie przygotowujemy herbatę i śniadanie. Robimy herbatę po turecku, czyli tutaj jest esencja w tym górnym czajniku, a w tym dolnym się gotuje woda po prostu. A wcześniej chwilę, jakieś 5 minut gotowałem tą esencję. Więc ona jeszcze teraz się cały czas podgrzewa, więc to będzie ciepłe. A Dorenda tutaj kroi ogórki, ser, troszkę kiełbasy jeszcze mamy i chleb. I to będzie takie nasze śniadanie. Jesteśmy w Batumi w mieszkaniu takim w bloku. Tam będzie morze. Tu jakiś dość spory blok, chyba dość nowy. Tutaj jakiś stary. No taka... No nie za ładnie. Tak, teraz przygotuję herbatę. Zbiorę 2 naczynia. W górnym jest esencja, w dolnym jest woda, która gotowała. I w zależności jaką kto chce mocną, no to tyle się daje esencji. Ty chcesz jaką? Średnio. Średnią. No to powiedzmy tyle. I reszta woda. A ja mocniejszą, więc ja sobie dam więcej esencji. O, tak. I reszta woda. No i z powrotem to. Można by na takim malutkim gazie zostawić, żeby cały czas to było gorące, ale... Siedzimy sobie w Tbilisi Bank i... Tbilisi Bank. I właśnie 3 razy powiedziałem. Tbilisi mówisz. Tbilisi. Nie, TBC. To są 3 litery. A nie Tbilisi? Tbilisi? To czekamy w Tbilisi Bank, żeby wpłacić 75 euro na konto irańskiego konsulatu, bo tyle kosztuje wiza. I właśnie system się zawiesił. Na początku przez 10 minut działał, potem się zawiesiło. No i co? Mamy czekać, nie wiadomo ile to potrwa. Właśnie czekamy na konsula w konsulacie irańskim i zrobiliśmy sobie herbatę, bo jest taka możliwość tutaj. Bank się w końcu naprawił, mamy zapłacone, a teraz tylko czekamy. Oglądamy telewizor. Nie wiem o co chodzi za bardzo, bo nic nie możemy tam przeczytać. Godziny czekaliśmy, ale konsul przyszedł w końcu, chyba był Na obiedzie. Albo na herbacie, tak, nie wiadomo. Ale on teraz ma też nasze paszporty, chciał, żebyśmy jutro wrócili, ale powiedzieliśmy, że dzisiaj już chcieliśmy wyjechać i możemy przyjść po 4. Tak, i wtedy będą gotowe już wizy. po zamknięciu konsulatu, bo on już jest zamknięty od pół godziny. On pół godziny po zamknięciu jeszcze przyszedł. Tak, ale wcześniej powiedział, że nam pomoże i żebyśmy przyszli po 4. Więc teraz pójdziemy gdzieś też Zjeść? szukać miejsca, gdzie możemy coś jeść. I ewentualnie się zapytać o jakiś nocleg u kogoś. No, trzeba coś załatwić. Tutaj sprzedają najlepsze haczapuri i jeszcze tam pierożki takie z jajkiem, pierożki z fasolą, pierożki z ziemniakiem i właśnie tam Dorenda walczy w kolejce, bo jest bardzo dużo ludzi, ale zaraz się pewnie dopcha. Widzicie, że lokal jest oblegany, ale ponoć połowa miasta tu przychodzi i naprawdę mają dobre rzeczy, także warto chwilę odstać w tej kolejce, żeby spróbować tego. Druga rzecz, że to jest popularne miejsce, bo jest blisko szkoły, a właśnie się skończyły lekcje. Dużo młodzieży wychodzi i też chce coś zjeść. Udało się? Udało się. Jak tego Nauczyłam się, jak to trzeba zrobić. Trzeba pchać, żeby się dostać do okienka. No. Potem trzeba położyć pieniądze tam na tym. No Aha. jest taki, wiesz, Takie na miejsce, pieniądze, bo no. ona nie przejmuje w rękę. No dokładnie. No. A jak wydaje I tam resztę? w ogóle rękę wystawać już wcześniej, bo tam 3 ręce były, nie? Aha. Kto wcześniej to... Aha. No i potem... Ale trzeba było mieć odliczoną kwotę, czy ona Nie, ona wydała? wydaje. I Wydaje. dostałam ostatnie 2. Ostatnie 2. Tak. No, to Więc się udało. zup. Mała diec. Będziemy jeszcze zobaczyć kościół katolicki, tutaj przed nami jest, a potem jeszcze cerkiew gruzińską, prawosławną. Batumi obok portu, jak widzicie. Tutaj jest port, terminal. Znajduje się kościół katolicki, a obok kościoła kasyno. Tak. Właśnie
Co się stało? Odebraliśmy. Otrzymaliśmy wizę. Tak, proszę bardzo. Moja ważna Moja. 30 dni. Od 4, czyli nie wiem, to od dzisiaj? Tak, od Tak, dzisiaj od na dzisiaj przez do 3 sierpnia. miesiące do sierpnia na 30 dni, także mamy to, co chcieliśmy załatwić, załatwiliśmy. Kosztowało nas to 75 euro od jednej wizy, no ale no taka jest stawka. No i trochę czasu. I trochę czasu, tak. 2 tygodnie czekania. Cały dzień załatwiania. Cały dzień tutaj. załatwiania. No i jeszcze podróżowanie tutaj do Batumi. Tak, no powrotem. ale jesteśmy w podróży długiej, która trwa dłuższy okres czasu, więc liczymy się z tym, że na takie rzeczy też trochę czasu schodzi. Tak, to jest część takiej podróży. Nie da się tego załatwić, jeśli chodzi o Iran, przez internet, chociaż próbowaliśmy. Zależy gdzie. Zależy tak, gdzie. Bo w innych krajach można to przez internet zacząć i wtedy się ma kod i przychodzi do ambasady i powinno być szybko. Tak. Chociaż nie wiadomo jak to wygląda w praktyce. Siedzimy sobie właśnie przed informacją turystyczną w Batumi. Tutaj wieczór też stąd nas wzięli wczoraj na nocleg. To jest ten delfin, który był tak ładnie podświetlony i takie fontanny, ale to dopiero wszystko ożywa wieczorem. To jest informacja turystyczna i Dorenda tutaj ciężko pracuje, szuka noclegu przez Couchsurfing i są właśnie- ludzie, tak? Nie wiem, właśnie zainstalowałam aplikację, jeszcze nie wiem jak to działa, ale no, chyba są ludzie, bo są jakieś takie cotygodniowe spotkania, Aha. tylko niestety w sobotę. Bo jest jeszcze opcja, że jest jakiś hostel, gdzie znalazłem też last minute pokój dwuosobowy za 24 zł. Jest też taka opcja, ale my wolimy opcję u ludzi fajnych, a nie w jakichś... Tak. Przed chwilą mi mówiło, że jest 16 osób, które są Online? dostępni, tak, online i teraz wpisałam co chcę zrobić, bo tam było I want to i ja napisałam, że sleep somewhere tonight, a teraz nagle nikogo nie ma. Czekamy na odpowiedzi w sprawie noclegu i oglądamy sobie pokazy fontan. Akurat się skończyły, ale pewnie zaraz będzie druga prezentacja. Chyba że ona jest tylko co jakiś czas. A w międzyczasie spotkaliśmy przez Couchsurfing chłopaka z Rosji, który tutaj też czeka na wizę w Iran. On nas zaprowadził do restauracji, gdzie jedliśmy Chinkali, bardzo podobno dobre. najlepsze w mieście. Dzwoniliśmy do Zaura, żeby jeszcze może w tym mieszkaniu co wczoraj, ale ten gość wyjechał, bo on ma taki biznes, że jeździ po różnych miastach i tam sprzedaje różne rzeczy i go nie ma w Batumi, wyjechał. Jakbyśmy wiedzieli, że nam to zajmie cały dzień, to by nam zostawił klucze do mieszkania. Aha. No ale niestety nie wiedzieliśmy, no ale to jeszcze jakieś szanse są. Tak, no i zadzwoniliśmy do gościa, który wczoraj nas podwiózł tutaj. Nie? Tak, I tak. on mówił, że zadzwoni za godzinę No i to spróbuje coś załatwić. czyli jeszcze musimy czekać 20 minut albo spróbować sami do niego. Tak. I do tego w Couchsurfingu jeszcze ktoś napisał, że mają jedno wolne łóżko w pokoju w hostelu. I zapytałam, czy jedna osoba może spać na podłodze i też czekamy na odpowiedź. Czekamy też. Mamy też propozycję, żeby namiot wypożyczyć, Albo ale nie mamy drugiego śpiwora. Nie wiem, czy pierwszy jest. Chyba może też jest zajęty. No, w każdym razie. ewentualnie jeszcze w samochodzie siedzieć. No i w samochodzie możemy siedzieć. Tak. No, Więc są różne są możliwości, różne ale możliwości. nie najlepsze. Dzisiejszy pokoik. Tak, pokoik malutki, 2 łóżeczka, ale tam jeszcze jest dużo więcej przestrzeni użytkowej. Już wam pokazuję, bo właśnie wybieram się w tamtą stronę. I dzisiaj jesteśmy w hostelu przez Booking.com. No, jak wiecie, były różne opcje. Nie udało się załatwić żadnego darmowego noclegu, chociaż próbowaliśmy wielu możliwości, nie? No, wszystko co można. Wszystko co można.
Ten, który powiedział, że nam Tak. że odzwoni za Nie godzinę, nie odzwonił odzwonił i nie odbierał. I nie już. odbierał, tak. I w końcu, Nic nie załatwił, aż szkoda, że nie powiedział. w końcu zrobiliśmy rezerwację przez Booking.com, znaleźliśmy najtańszą ofercie w mieście, słuchajcie, no 18 lari razem, 18 lari, no to sami sobie policzcie. Nie jest to duża kwota, naprawdę nie jest to duża kwota. My nieraz już się tak przyzwyczailiśmy trochę, żeby oszczędzać no ale z drugiej strony jest to zrozumiałe, bo jedziemy na kilka miesięcy, nie jedziemy na 2 tygodnie, gdzie można wydać całą kasę, a później w domu przewidować przez miesiąc do wypłaty. No ale jeśli raz na 2 miesiące śpimy gdzieś w płatnym miejscu, to Tak. wcale nie będzie to duża kwota. Jest to pierwsze płatne miejsce, tak? Tak, pierwszy. Tak, pierwsze płatne. I Jutro będzie nie, dzisiaj już wypełniłam 2 miesiące. a, właśnie, mamy święto. Mamy To święto. jutro będziemy świętować podwójnie, bo też moja mama ma urodziny i powiedziała, żebyśmy rachunek za ciasto wysłali. Tak. Jak zjemy ciasto. Nie, no dobra, nie jest źle. Nie jest źle. No. A, ja jeszcze chciałem pójść do sklepu, kupić wino, bo zapytałem tutaj o wino, ale pani powiedziała, że jest, ale jakąś tam, że ona sprzedaje też, ale drogo chciała. Bardzo drogo nawet. Się zastanawiałem, czemu tak drogo, ale pan tutaj jest jeszcze jej mąż, dziadek taki, powiedział, że jest tam sklep w tamtą stronę blisko. Przyszedłem do tego sklepu, ale wino takie, bo ja chciałem nie zbutelkowe, wiecie, no bo tu w Gruzji no to trzeba pić domowe wino, takie rozlewane z beczki i tak dalej, nie? Więc chciałem takie wino kupić. A akurat się skończyło. No po prostu dzisiaj bank się zepsuł, wino się skończyło. No po prostu tak, no. No więc wszedłem, powiedziałem panu, nie kupiłem, wino się skończyło i wyobraźcie sobie, że przyszedł i powiedział, że by spróbować jego wina i nic za to nie chce. Także porządny z niego człowiek. To ty miałeś ogórki, czy ja? Ja w mojej torbie już przynoszę, także zdrowie gospodarza. Także tak wygląda tenże salon w tymże hostelu. Jestem nawet szczęśliwa, że w końcu gdzieś, jak mamy jakiś nocleg. Tak. Nie jesteśmy na ławce, nie? No i też nie na krześle w samochodzie. Tak. Nie, no bo jeśli byśmy mieli rowery, to by nie było problemu, bo jest tutaj, jest tu super plaża koło Batumi, koło ogrodu botanicznego. Pobudeczka, ciepła kąpiel, tam ładna, fajna łazienka, duża, leciała gorąca woda, wykąpałem się, nawet się ogoliłem. No, także opuszczamy miejscóweczkę, pogoda nie najgorsza. Jak widzicie, chyba nie będzie padać i jedziemy do Tbilisi. Wasza maszyna. Normalna. Mercedes. Счастливо, брат. Do До свидania. свидания. До свидания. До свидания. Tbilisi. Карьодика. Didi Madloba. Араб. Еще раз приезжай. Да, как будем еще зайдем, Хорошо. наверное. До свидания, всего хорошего. И скажем тоже в Польше, что здесь очень у вас хорошо. Всего И хорошего. очень вкусное вино. Вино, да, выпили, Да, да? да. О, молодец. Еще раз угощу. Didi Хорошо? Madloba. Араб. Да. Спасибо. Всего хорошего. No i widzicie, nawet ludzie z hosteli są bardzo mili. Znaczy nawet, no są po prostu bardzo mili. To jest fajnie, jak ktoś u siebie w domu ma takie pokoje, to jednak jest trochę No. inaczej niż w hotelu czy coś. Tak, a poza tym Bardziej. oni nawet jak jesteś ich klientem, to nie traktują cię do końca jak klienta, nie? Bo Nie. bo tutaj zaraz nas kawę zrobili rano, Tak. później wczoraj dziadek przecież przyniósł 2 butelki wina, jedną wypiliśmy, a drugą zostawiliśmy, bo za dużo tego wina przyniósł. Znaczy Maciek wypił. Ja taką No. jedną szklankę wypiłam, a A resztę ja- Maciek wypił. Tak. Jak widzicie, jeszcze nie wiecie, zaraz wam pokażę, ale tą podróż prawie że tygodniową autostopem wybrałem się w samych sandałach. Dorenda jest dobra, bo ma buty. Ja mam buty i sandały. I sandały, tak.
Kamar żywot. Botaniczny sad? А как думаете, дождь сегодня будет или нет? Нет. Kierowca musiał tutaj się zatrzymać, tu jest taki parking i chyba knajpa turecka, bo musi iść spać, a do Tbilisi zostało jeszcze jakieś 100 km, może troszeczkę więcej. Zobaczymy, jak tu wygląda sytuacja, czy coś tutaj jest do jedzenia. No na pewno jest, tylko czy nas na to stać i jeśli tak, to zjemy. Bo nie mamy już w ogóle, no gotówki mamy troszeczkę, Mało tak na, pieniędzy, żeby tak. kupić jakiś chleb czy coś, albo posiłek, to może nie. Tak, może chociaż na chleb, a potem zjemy coś choćby na szybko, po prostu troszeczkę i idziemy dalej łapać. Żeby dojechać do Tbilisi dzisiaj. Jest sklep, może coś w sklepie kupimy. Madroba. Zjemy na szybko i jedziemy. Dojechaliśmy do Tbilisi, do mojego znajomego. Tutaj proszę. Guram, tak. Guram z M na końcu. Wizytóweczka. Guram jest fotografem. Jesteśmy w jego pracowni. Udostępnił nam dzisiaj na noc do spania. No i generalnie tutaj prowadzi też zajęcia ze studentami, ale dzisiaj jest piątek, więc dzisiaj jest wolne, za to jutro w sobotę gdzieś tam wyjeżdżają na jakiś plener fotograficzny, ale dopiero o godzinie 9, czy o wpół do 9 to ma być? Pół do dziewiątej. No, ale to spoko, bo teraz jest godzina 9 wieczór, więc idziemy, tylko zaraz zejdziemy na dół, znajdziemy jakiś sklep, żeby jakieś rzeczy na śniadanie kupić i będziemy rano, wyśpimy, zdążymy się wyspać. 12 piętro. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego w tej windzie są te butelki z wodą? Nie wiem, jak tu drzwi otworzyć, tak żeby się nie zamknąć. Może wejdź. To są drzwi bez sensu. Dobrze, że się nie urwała. Dzisiaj winda działa bezpłatnie, bo zazwyczaj trzeba tu rzucić monetę. 50 tetry. To jest taka dziurka, no. A bez tego nie działa. A my jak tu wyszliśmy, to nie wiedzieliśmy, że działa bezpłatnie. Tak. Wciskaliśmy A ja 13, winda nie działa, wciskałem, bo no. na ostatnie piętro. Tak, a trzeba było Więc wciskać wyszliśmy 12. 12 piętro na piechotę i potem się okazało, że 13 nie istnieje, a trzeba było wciskać 12. Tak. No, człowiek się uczy na własnych błędach. Teraz już będziemy wiedzieć, żeby wcisnąć 12, a nie 13. Nie ma drzewa?